Wybrałem się dzisiaj na taką przyjażdżkę. Minus 5 stopni. Popadało w nocy dosyć mocno. Jadę przez Tychy, Kobiór, Jezioro Paprocańskie. A po co to robię? Nie wiem. Chcę mieć troszeczkę większą kondycję. No i było nie było, mam w planach ultramaraton w tym roku. Natomiast czy to będzie Wisła Warta, nie wiem, PGR, Lajkonik, nie mam pojęcia jeszcze na tę chwilę. Bo trochę gdzieś tam w kalendarzu mam zaklepanych rzeczy. Natomiast takie warunki świetnie potem procentują w przyszłości. Pokażę wam potem, jak ta droga wygląda. I o ile w mieście, jak przejeżdżałem, były posypane te chodniki jakimś piachem, no to tutaj w lesie nic z tych rzeczy. Patrzę, tylko są ślady po oponach odleśniczych. Chyba. Natomiast może nie widać, że jest ślisko. A w ogóle na pewno nie widać, że piździ jak kieleckim. Obniżyłem sobie ciśnienie w oponach, żeby się gdzieś nie wyglebić. No i pobierałem się jak na Syberię, nie? Najtrudniejsze jest to, że teraz tu jadąc, jak poprzymarzały te rynny, pod spodem jest lód, to buksuje mi co chwilę koło z przodu, z tyłu, z przodu, z tyłu, bo najlepiej jest jechać jednak środkiem troszeczkę. No i jedziemy dalej, kurde, mam nadzieję, że się gdzieś nie wyglebię przy jakiejś tam okazji. Chwila na odpoczynek, na ciepłą herbatkę z termosu, bo sobie oczywiście wziąłem. To nie jest tak, że jestem głupi i skakuję i jadę. Coś tam słodkiego do zjedzenia. Zobaczcie, jak tu jest fajnie. O! Taki widok mnie otacza. Ślady tylko po mnie. Na razie. Z dzisiejszego dnia oczywiście, nie? To tak pięknie wygląda. Kurczę, no świetne widoki. A ja pojadę tam, na Kobiór i powrotem na Tychy przez Paprocany. No i wjechałem już do cywilizacji jakiejś mniejszej lub większej, do Kobióra. No i od razu droga już jest odgarnięta, więc to będzie dobrze widać. Natomiast nadal na niej jest jakieś takie trochę lodu, nie? No i ja już mam takie hamulce. Ja pierdzielę. No mało co bym się teraz wyglebił. No chciałem wam pokazać, że już mi hamulce piszczą, kurde, linki już wszystko pozapychane. No i jadę teraz do takiego punktu, może się napiję kawy albo grunt czekolady. No i wuj w bombki strzelił. Nie napiję się niestety niczego gorącego. No tak po cichu liczyłem, że będzie otwarte. Natomiast chyba jest to tylko otwarte, nie wiem, wiosna, lato. Bo kto będzie otwierał dla takiego jednego rodzynka jak ja, nie? Który się tu pojawił, może nie. Po co? Jadę dalej do domu. Chociaż inną drogą. Tu w tej chwili tak mocno wiało, że postanowiłem powiedzieć, co wtedy mówiłem, a mówiłem, że jadę z Kobióra do Zameczków w Promnicach bardzo długą alejką, jedynie trzeba było przez jedną główną drogę przejechać i potem prosto. Najszybsza droga, żebym się dostał do domu, to jechać tu, to raptem 4 km i będę w domu, nie? No ale przy takiej pogodzie minusowej, tu jest takie błoto pośniegowe na tej drodze, mimo że to jest taka dosyć główna droga i uczęszczana, natomiast boję się ryzykować, dlatego pojadę prosto. Tak jak mówię, cały czas ta alejka leci do Promnic. I teraz tutaj za mną jest Jezioro Paprocańskie i dotarłem, tak jak mówiłem wcześniej, tutaj do zameczku Promnice. Tak on wygląda. No już chyba jest odrestaurowany dosyć. Kurczę, no jest piękny ten zameczek, naprawdę. No i teraz jak jadę z zameczku po tej alejce w stronę ośrodka, no to po lewej mamy jezioro zamarznięte. No nie będę na niego wjeżdżał jak kiedyś, nie będę się już tak bawił. Ta alejka jest taka dosyć komercyjna, dużo ludzi już tutaj idzie spotkać, no już nie mówiąc latem. Nie chcę przewijać wątków przyrodniczych,
ale często tutaj widać takie drzewa. Nie wiadomo, kto to zrobił. Tu sporo zwierzątek można spotkać. A oprócz tego, że bobry tutaj buszują, bo widać, no to jeszcze możemy spotkać inne zwierzątka. Takie jak daniele, sarenki, zajączki, no i dziki kuźwa, które w ogóle w nocy na centrum miasta nam wjeżdżają. No ale potem rano powrót na śmieci. A tu jakiś gościu widzę fisiuje. Nie będę mu przeszkadzać. Z racji tego, że nie mogę tu jeździć, ale tu otwarli w zeszłym roku fajną promenadę. Na lato, kurczę, fajnie tutaj przyjść. W ogóle cały ośrodek wypoczynkowy jest fajny, jak nie ma dużo ludzi. A tu przede mną zimowa wersja Jeziora Paprocańskiego. Idzie nas z ośrodka. Tak to wygląda. Może nie jest tak pięknie, ale jest. A tam jest miejsce, gdzie można czasami morsy spotkać. A ja jadę już w stronę zakończenia pętli. Tak wyglądają Tyskie drogi rowerowe. Nikt przede mną jeszcze tu dzisiaj nie jechał. Fajnie, nie? To w lesie jest kuźwa dużo lepiej z tego, co widzę. O, tu przynajmniej jest kawałeczek. No i dalej znowu czysta biel. No i tak podsumowując moją wycieczkę dzisiejszą, to muszę powiedzieć 22 km, no średnia poniżej 16 km na godzinę. No ale te warunki naprawdę nie są jakieś takie idealne jak latem. Te dzisiejsze, które zrobiłem, to myślę, że na lato by się przełożyło na 2 razy tyle. No ale wystarczy się dobrze ubrać, a tego typu przejażdżki, wycieczki wokół komina, jak ja to mówię, zaowocują, myślę, w przyszłości jakąś, nie wiem, lepszą kondycją, energią większą. Nie wiem, no to wszystko idzie chyba po to, żeby zdrowie było lepsze, nie? I jazda. Także na razie, hej.